Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejsze czytanie to przekaz od Twojej duszy. Zobaczymy, co Twoja dusza ważnego ma Ci do powiedzenia. Bardzo Wam dziękuję za subskrybowanie kanału, zostawianie wiadomości, lajków, dzielenie się swoimi odczuciami. Przed Tobą czy wybory, poczuj, który Cię przyciąga, może to być więcej niż jeden. Jeżeli masz z tym problem, to pamiętaj, żeby zatrzymać film, zamknąć sobie oczy, wziąć kilka głębokich wdechów i wydechów i na pewno będzie łatwiej. No to przechodzimy do wyboru pierwszego. Wybór pierwszy. Przekaz od Twojej duszy. Tutaj jest taka pierwsza z karty idąca informacja, żeby pozwolić sobie na wszelakie odczucia, które przychodzą do Ciebie, ponieważ przyjęcie wszystkich odczuć, tych trudniejszych, tych, które nas bardziej też dotykają, jest bardzo ważne, aby dobrze nawigować w życiu. Zobacz, co jest pod tymi triggerami, pod sytuacjami, które wywołują dane reakcje emocjonalne. I tu mi tak też mocno mówi, że wszystko przemija. Ta dusza chce powiedzieć, że te rzeczy, które przychodzą, one też odchodzą. Jest taka płynność w tym. Nic nie ma wiecznie, ale też coś, co odchodzi, w jego miejsce też nie robi się pustka, tylko rodzi się coś nowego. Coś, co też zachwyca, że wszystko w życiu ma jakiś czas. Wszystko jest na jakiś czas. I tutaj mi mówi mocno, aby nie bać się tych odczuć, że czasem musimy się z czymś pożegnać. Jeszcze byśmy chcieli, aby było. Ale to już jest tego czas. Mówi, ciesz się tym, co masz teraz. Jeżeli spotyka Cię coś miłego, w ogóle mówi do tego, żeby zauważać te miłe rzeczy, fajne, dobre dla Ciebie, to się tym mocno ciesz. Ale jednocześnie nie zaciskaj pięści, że to ma zostać, tylko pozwól temu być tak długo, jak ma być. Coś przepłynie, coś innego się pojawi. Tutaj mówi bardzo mocno o uzdrowieniu takim wewnętrznym, poczuciu się lepiej, ale tylko przez tą prawdę, przez to pozwolenie sobie na jakiekolwiek nie idą odczucia pod różnymi sytuacjami, pod zmiennością w życiu, przy przemijaniu pewnych sytuacji, przy wymianie jednych na drugą, że przyzwyczailiśmy się do czegoś, chcielibyśmy, aby coś trwało, a coś się zmienia. I tutaj mówi też tak, bądź otwarty, ta Twoja dusza, bądź otwarty na to, co przychodzi, na tą świeżość. Wypatruj tego, nie uciekaj od tych rzeczy, które wywołują mocniejsze emocje, bo poznanie ich pozwoli Ci żyć pełniej, w takim zrozumieniu, w otwarciu i dla siebie, przede wszystkim dla siebie. To jest informacja, że tu jest Twój punkt zaczepienia, powiedziałabym, aby rozwijać się dalej, iść z tym przekazem swojej duszy, bo ta dusza chce, żebyś zobaczyła cykliczność, zmiany, że coś odchodzi, coś przychodzi, że to jest naturalne. Tak chciałaby takiego ukojenia i że jeżeli coś się wydarza, to po to, żeby Ci dać jakąś informację, żeby się temu poprzyglądać. Te odczucia mają być takim jak pocztówką o czymś. Zobacz, o czym ta pocztówka jest. Dobra, no to duszo, co jeszcze chcesz powiedzieć dla wyboru pierwszego? Że
że te nasze emocje, tutaj bardzo mocno tak odczuwam, pewne są gdzieś ukryte, zabetonowane nawet w niektórych przypadkach, ale to Ty otwierasz bramy, aby wpuszczać i wypuszczać nowe rzeczy, aby odpuszczać pewnym sytuacjom, aby przeszły. To Ty decydujesz o tym, w jakich jesteś nastrojach, myślach, emocjach, co Tobą prowadzi, jak bardzo się to rozrasta. Ty jesteś panią, panem swojego emocjonalnego życia. To, że reagujesz na coś i mówisz, że to nadmiarowe, silne, to nadal jesteś Ty, która o tym decyduje i jaką daje temu wagę, czy otwiera bramy dla nowych sytuacji, nowych odczuć, czy je zamyka. Tutaj mi pokazuje, że spora część jest rodowa, jest podświadoma, rozbijają się o to Twoje emocje, więc właśnie przyjrzyj się temu, bo Twoja dusza tego właśnie chce. Nadszedł ten czas. Dobrze, no to tutaj jeszcze. Powyciągaj już z siebie te urazy, smutki, trudy. Poprzyglądaj się, czemu w pewnych rzeczach tkwisz, dlaczego chcesz żyć w ten sposób, myśleć w ten sposób. Nawet stwierdzenie, nie wiesz, jak ja mam trudno, jest pewnym blokiem przeszłości pokoleniowej. To jest nadal wbijanie w sobie czegoś trudnego, ciężkiego. Co ktoś może mówić, jak nie wie, jak ja mam. Oczywiście, każdy ma inaczej, ale takie rzeczy, to są takie zlepki właśnie. Ta Twoja dusza, no po to wybrałaś. Chcę powiedzieć, zatrzymaj się przy tym. Możesz zmieniać w swoim tempie, zauważać, rzucać na to światło, zastanawiać się, a jakby to było, gdyby było inaczej. Dobra, no i karta rada, moi kochani. To mnie ciągnie do tych kart, więc zobaczymy, co tutaj pokaże się dla Was. Przestań uznawać czegoś za niemożliwe do zmiany. Wiecie, to jest tak, jak przez pokolenia mówi się, że powinno się tak i tak, albo to i to jest niezmienne. Zostań przy tym, zauważ to i zobacz, czy naprawdę jest niezmienny, czy naprawdę tak chcesz żyć, czy to jest dla Ciebie miejsce. Nie lekceważ swoich własnych emocji, swojego życia, swojego podejścia, bo mówienie nie da się zrobić, tak już jest, głupie gadanie, to jest lekceważenie kogo? Siebie i swojej duszy, bo Twoja dusza chce inaczej. Twoja dusza chce Cię w piękne obszary poprowadzić. I czuję, że jeszcze ta karta. Tak, ona Ci chce dawać różne wybory, ta Twoja dusza. Czasem możesz nie do końca zauważać i wybierać pewną rzecz, która nie do końca później tak ją odbierasz pozytywnie, ale jest to po coś, to nie jest bez znaczenia, to jest po to, żeby obalać takie przesądy, które są dla Ciebie niekorzystne, które są od lat, które wydają Ci się nie do zmiany. Nie lekceważ swojego życia, nie lekceważ potrzeby Twojej duszy, Twojego serca. Obserwuj siebie, swoje odczucia, pozwól sobie poczuć i zaakceptować, że jest i poprowadzi Cię, dusza Cię dalej poprowadzi. Co z tym dalej? Wybierz to, co z Tobą rezonuje. A ja życzę wszystkiego dobrego w tej pięknym procesie. Dobrze, to idziemy sobie dalej. Wybór drugi, moi drodzy. Przekaz od Twojej duszy dla osób, które wybrały dwójeczkę. I tutaj jest takie, przestań myśleć,
czego potrzebujesz. To jest takie, nie skupiaj się na tym, czego potrzebujesz, tylko otwórz się na świat, na duszę, na taki dobrobyt, ale już posiadany, taką radość z posiadania. Zobacz, co tak naprawdę, czego chcesz, tak? Nie koncentruj się na tym, tylko właśnie tu chodzi o to, żeby o tej potrzebie zapomnieć, tak mi mocno to mówi, bo jak tak nie zapominasz o tej potrzebie, to jej po prostu trudno ją zdobyć, bo ona gdzieś tam będzie przechodzić, bo to będziesz tak, jak się mówi, goni króliczka, cały czas biegać za tym. A ty wiesz, czego chcesz? Pomyśl o tym, poczuj, zostaw i zajmij się życiem, zajmij się radością, zajmij się, cały czas mi się radość, słuchajcie, podkreśla, tym, co sprawia Ci przyjemność. Wystawiaj się jak najczęściej na przyjemności, na jasne miejsca, tak mi też jasne miejsca tu przychodzą, tam, gdzie możesz to słońce, jak często możesz słońce, jeśli go dobrze oczywiście tolerujesz, jeśli nie, to wystawiaj się na te rzeczy, przy których czujesz jasność, taką wewnętrzną, taką radość, bo to chodzi o taką radość. Dobrze się odżywiaj, dbaj o siebie, wystawiaj się na tą radość i to Cię poprowadzi, to Ci pozwoli żyć, rozkwitać, spełniać swoje marzenia i potrzeby. Dobrze, duszo kochana, to co tu jeszcze? Dla dwójeczki. No to cóż tu mówi dusza? Właśnie ta wewnętrzna równowaga i to opanowanie. Cokolwiek, to jest cały czas to kontynuuje. Chcesz czegoś bardzo wielkiego, małego. Wszystko działa na tych samych zasadach. Nie skupiasz się codziennie na tym, tylko oddajesz się radości. Oczywiście też, moi drodzy, jeżeli przykładowo pragniesz mieć firmę, samochód, no to oczywiście cieszysz się ze wszystkiego, ale oglądasz sobie ten samochód, już patrzysz, zakładasz sobie subkonto, małe kwoty dajesz. Może się nagle okazać później, że wygrywasz w totolotka, ktoś przynosi, pojawiają się sytuacje, jakieś współprace do firmy. To ma być lekkie. Tutaj mówi nie, że siedzisz bezczynnie, pijesz alkohol, palisz papierosy i mówisz, oj, wystawiam się na słońce. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby nie trzymać się kurczowo swojego pragnienia i wyczekiwać na nie, tylko cieszyć się życiem. I tutaj mam, to jest moje i to jest taka równowaga, nie ma tam takiego napięcia. Masz plan, realizujesz sobie kroczek po kroczku takie rzeczy i jesteś elastyczny, otwarty na nowe możliwości. Bo tutaj mówi, to mogą być różne możliwości, dlatego też wystawiasz się, eksponujesz się z tym, a nie zaciskasz w tej potrzebie. Obserwuj siebie też, jak reagujesz, jak się czujesz emocjonalnie, czy pozwalasz zauważyć, co jest wokół Ciebie, czy może Twoje pragnienia nie będą ulegały zmianie, bo to jest tak, że możesz marzyć o czymś, a się okazuje, że dusza ma dla Ciebie zupełnie coś innego, dużo większego, dużo lepszego. Więc jak gdyby otwieraj się na to, rób kroki, ale obserwuj świat wokół siebie i siebie przede wszystkim, tak? Zwróć uwagę na swój stan emocjonalny, czy nie pogrążasz się czasem w jakimś tam, nie wiem, smutku, melancholii, w takim nie uda się, bo to nie tędy droga do tej realizacji. Dobrze, co tu jeszcze dla Was? Cały czas mi pokazuje, żeby znaleźć swój sposób tutaj na radość. Próbuj różnych rzeczy, doświadczaj. Jeżeli nie masz w sobie, że to lubię robić, to mi sprawia przyjemność, to chodź na różne rzeczy. Zatańcz intuicyjnie, idź na jakąś grę na instrumencie, śpiew, taniec, nie wiem, rysowanie na szkle, cokolwiek. Próbuj, garncarstwo. Idź na miesiąc, tydzień, 4, 5 zajęć. Zobacz, wejdź w to. Ale też tak pozwól sobie, właśnie, bo to chodzi o to, żeby rozkręcić tą energię tego serca, tej Twojej duszy, tak ją nakarmić tym
taką radością, wystawianiem się właśnie na wiele, wiele przyjemności. Popatrz, jak tutaj, prawda, mamy podobną kolorystykę. Tutaj wystawiasz się na to, tak? To bardzo do mnie przemawia, że jakby zmieniasz swoją wibrację, swoją energię. Ty się dostrajasz do tych wibracji, gdzie te rzeczy, które chcesz, po prostu są. Bez walki, bez wysiłku są. I ty czujesz się przy tym dobrze, bez takiego napinania się, ale w obserwacji siebie. To teraz z tej talii jeszcze. Co tutaj do Was? Wszystko jest w Twoich rękach. Właśnie, wszystko jest. Masz wszelakie możliwości. Jak nadasz tą lekkość, jak nie ograniczysz siebie, jak nie powiesz, to jest niemożliwe, tylko przyjmiesz, że tak jest, to zacznie dziać się magia. Dobra, karta rada jeszcze. Karta rada od Twojej duszy. Bardzo chcę, abyś miała to, a nawet i więcej. Już ta karta rada. Zwróć uwagę na swoje myśli, co Tobą kieruje. Zobacz, co ze sobą też niesiesz, jaki bagaż przekonań. Zabierz tylko karmiące Ciebie doświadczenia. Pozwól odpłynąć negatywnym myślom, tym to jest bez sensu, nie dam rady. I ja tak jakby mówi, nie odpuszczaj, masz w sobie moc, oddychaj, nie poddawaj się, pozwól, aby emocje pojawiały się, obserwuj je, odpuszczaj, puszczaj, ale niech one nie sterują Tobą, niech nie sterują Tobą stereotypy, silne emocje, takie pokoleniowe myślenie, że coś jest niemożliwe, że już tyle doświadczenia. Wszystko jest w Twoich rękach, w Twoim umyśle, w Twoim sercu, w Twoim idę w to, a nie a może, a to. Idę w to. Dobrze, dwójeczki. Życzę Wam wszystkiego dobrego w tej drodze do spełnienia, którą Twoja dusza bardzo chce, abyś tam była. Wszystkiego dobrego. Dobrze. To idziemy do wyboru trzeciego. I wybór trzeci. Cóż my tutaj mamy, moi kochani, dla trójeczek? Przekaz od Twojej duszy. I tutaj mi tak mocno wskazuje, że czasem błądzimy, nie wiemy, gdzie idziemy. Czasem ta dusza przez różne sytuacje, bardzo często nie przez nas, bo nasze działania czasem są zagłuszone przez różne czynniki zewnętrzne i wiele innych rzeczy, o których tutaj nie będę wchodzić, ale czasem tej duszy, tego wołania, głosu duszy nie od razu słyszymy. Czasem możemy być nawet zagubieni, czego ja chcę, ale tutaj mówi, że w tym, co by się wydawało, że jest nie wiem, że jest jakiś chaos, zawsze są jakieś wskazówki, sygnały, jakieś takie, tak jak te gwiazdeczki na tym ciemnym niebie. Zawsze jest coś, co wskazuje. Zawsze trafisz na coś, co Ci pokaże, co będzie Twoim przewodnikiem do Ciebie, do Twojej duszy. Dobrze, zobaczmy, co ta dusza, moi kochani, czuję, że ten zestaw, co ta Twoja dusza w pierwszej kolejności by chciała Ci tu przekazać. Zostaw zazdrość, tak? Zostaw zazdrość. Ona zamyka, ona blokuje, ona nie daje Ci możliwości, aby zakwitnąć, rozkwitnąć. Ale to nie znaczy, żeby ją zostawiać z lęku, z nienawiścią, czy z jakimś, tylko zobaczyć, gdzie zazdroszczę. Zobaczyć, gdzie zazdroszczę, bo tam ukryta jest informacja o Twoich pragnieniach, tak? Jeżeli ja
mam mocną zazdrość, taką czasem nawet w zawiść idącą gdzieś, to poprzyglądaj się, czego Ci brak. Tam jest klucz do wielu ważnych elementów na Twojej drodze i też pokazuje, że zostawienie tej zazdrości uwalnia, daje Ci nowe możliwości, jakby rozjaśnia się ta noc. Więc pierwszy przekaz od Twojej duszy, poprzyglądaj się zazdrości, tak? A druga, to nie ta talia mnie przyciąga. Druga informacja, oj, jak mi się tu karty chcą rozsypywać. To cóż ta dusza Twoja? Szukaj informacji w różnych miejscach. Te informacje będą przychodzić. Obserwuj je. To są informacje, które mają zmienić Twój sposób myślenia, które są transformujące. Więc dusza mówi, rozglądaj się wokół, ale tak jak gdyby poza środowiskiem osób, w których żyjesz, mieszkasz. To jest wyjdź w inny obszar. Czy to jest jakaś zupełnie inny rodzaj książki o jakimś sposobie myślenia, rozwoju, co Cię przyciągnie. Może jakiś kanał na YouTubie, może gdzieś jakaś informacja usłyszana. I tutaj nie chodzi o duży natłok informacji, tylko o taką świeżość, która wpadnie i Ty poczujesz, ok, tu się zatrzymuję, prawda? Tu coś jest dla mnie ważnego. Co tutaj jeszcze dla Was? I przez całą tą podróż, którą będziesz tu wykonywać, przy szukaniu tych informacji, przy otwieraniu się na te informacje, przy tym obserwowaniu tej zazdrości, rób to z wielką delikatnością dla siebie, bądź swoją najlepszą przyjaciółką, przyjacielem. Podejdź do siebie jak do osoby, którą kochasz najbardziej i nie rań siebie w tym, bo to nie chodzi o ocenę, o osąd, o negatywne coś, tylko o uwolnienie siebie z takiego zatrzymania, z takiej drogi, która bardzo często nie jest jasna. Tu chodzi o rozświetlenie swojej drogi, o rozpoczęcie nawigowania w swoim życiu w najlepszy punkt dla Ciebie. A żeby tam dotrzeć, to trzeba tu poobserwować troszeczkę, ale z czułością. Tu mi mówi, tu nie ma nic na siłę. Tutaj negowanie, robienie sobie krzywdy emocjonalnej, to nie jest ta droga. Wybaczanie sobie, z serca, akceptacja. Tak, tutaj mi się po prostu po raz drugi powtórzyło. Wychodzisz z pozycji łagodnej dla siebie, miłości, czułości, dajesz sobie na to czas. Tak, dusza mówi, zacznij od właśnie tej miłości, tak? I obserwacji, i zmiany. Zawsze będziesz tu mieć jakieś wskazówki od swojej duszy, zawsze się pojawi jakaś informacja, że to jest właśnie dla Ciebie ważne. I ta karta. Mówi taką radę daje, żeby słuchając tych informacji też być czujnym, uważnym, aby nie iść w skrajności, w duże niejasności, w jakieś tak jakby to ująć, szukam odpowiedniego słowa, omam duchowy, omam, żeby Cię nie omamiło tam coś takie, wiecie, takie spektakularne jak okadzenie czegoś, nie. Przyglądaj się wszystkiemu, co przeczytasz, usłyszysz, nie biegnij w to, przyglądaj się. Obok Ciebie będą też różne osoby, które będą pewne rzeczy przeczyć, do czegoś Cię namawiać. Idź z pozycji swojego serca, próbuj, doświadczaj, ale bądź zawsze przy sobie.
bo to jest bardzo, bardzo ważne. Jeszcze czuję, że potrzebuję tu jednej karty rady. Korzystaj mądrze, bądź bardzo rozsądny. Każdą rzecz, którą jest, przemyśl i tutaj przemyśl z głębi swojego serca. Zapytaj swojej duszy, co moja duszo uważasz na ten i ten temat. I daj sobie na to chwilkę czasu, posiedź z tym chwilkę i zobaczysz, będziesz mieć takie odczucia w ciele, no każdy ma indywidualnie, ale takie w ciele, takie zaciśnięcie, będziesz czuła albo chce, albo nie. Pozwól sobie temu czuć z czułością. Jeżeli nie będziesz wiedzieć, zostaw. To znaczy nie masz się gdzie spieszyć. Pojawi się następna wskazówka i następna wskazówka. Wszystko z czułością, delikatnością dla siebie. Dobrze, to przekaz dla Waszej duszy. A teraz, moi drodzy, życzę Wam pięknej podróży do siebie, do swojej duszy i dalszej wędrówki z nią w pełni. Wybierz to, co z Tobą rezonuje, a ja życzę Ci wszystkiego, wszystkiego dobrego.